No siemanko, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Michu Michalski z tej strony. Dawno nie było żadnego wideo, także przygotowałem tutaj trochę newsów, ciekawostek i zrobimy sobie update rynku. Także już nie przeciągając, tradycyjnie zapraszam na intro. Więc rozpoczniemy sobie od Dropstop. No i trochę nam się tutaj ostatnio zazieleniło na rynku, ale zbliża się weekend. Nigdy nie ufamy tym weekendowym pumpom. Mamy już Bitcoina nawet powyżej 72 tysięcy, Ethereum 2125, USDT tradycyjnie $1, BNB 666, XRP $42, Solana 90 baksów. Czy ta Solana wygląda dość dobrze? No i tutaj mamy duże wzrosty, na przykład na kryptowalucie od Trumpa. Mamy tutaj również River i Knight. Ostatnio też Tao sobie radzi dość dobrze. Fear and Greed Index na poziomie 30 punktów, złoto powyżej 5000. Zobaczmy, co tutaj mamy aktywności. W ogóle nie wiem, czy widzieliście, ale wyszła gra od Pingwinku. To wam również za chwilę pokażę. Właściwie to tu nie ma nic ciekawego. Widzę, że dużo projektów odpala swój własny program ambasadorów. No i mamy gierkę od Pudgy Penguins. Tutaj konkretnie to jest gra przeglądarkowa. Można ją sobie odpalić, logując się tutaj naszym e-mailem po prostu. Można tutaj łowić jakieś ryby, zmieniać w ogóle ubranka tych pingwinków i tak dalej, no ale jest to bardzo ciekawe ze względu na to, że Pudgy Penguins budują cały taki ekosystem właściwie wokół tej marki. Mają swoją L2, mają teraz grę, mają swój własny token, kolekcję NFT. No i ja jestem szczerze powiedziawszy trochę bullish, jeśli chodzi o ten token. Tutaj mi się trochę zlagowało. Przez chwilę sobie w nią pograłem, tak tylko żeby sprawdzić, co tam się dzieje, i wygląda to całkiem solidnie, bym powiedział. Więc czekamy na dalszy rozwój. Ale przejdźmy już do tych konkretnych newsów, a mamy tutaj grube informacje od Krakena, ponieważ dostali oni dostęp do rachunku głównej rezerwy federalnej, więc czyni ich to takim pierwszym bankiem, który zajmuje się aktywami cyfrowymi i mają bezpośredni dostęp do amerykańskiego systemu płatności, więc to jest naprawdę duży krok do przodu, jeśli chodzi o kryptowaluty i oczywiście o Krakena. Poza tym nawiązali również współpracę z Nasdaqiem, gdzie będą tokenizować akcje, jak i również ETF-y, a od strony technologicznej będzie wspierał to Xstocks. Xstocks to jest projekt, który jest już od jakiegoś czasu na rynku i tutaj właśnie mają stokenizowane akcje na Ethereum, na Solanie i również na Ton Blockchain. Także zostawię Wam link do tej aplikacji w opisie. No i w ogóle Kraken ostatnio bardzo mocno mnie zainteresował. Zacząłem trochę nawet o nim postować, używać karty. No właśnie, bo mają tutaj kartę, która płaci nam 1% cashbacku. Mogą oni wypłacać nam ten cashback w dolarach albo w bitcoinie. Możemy sobie tą kartę dodać po prostu do naszego Apple Pay albo Google Pay i działa ona przez aplikację Krak. Również mają tam dość sporo bonusów do zebrania, także również link zostawię w opisie. No i do tego Kraken pracuje nad swoją własną siecią, która już działa, wszystko tutaj śmiga. Chodzi mi konkretnie oczywiście o Ink, o którym nagrałem już 2 wideo, możesz jedno sprawdzić tutaj. Mają finansowanie na poziomie 122 milionów. Tutaj na ztns.bio można porobić sobie różne zadania, można później po skończonych tych zadaniach wymintować NFT-ka. Po kolei można po prostu tutaj przejść przez różne aktywności właśnie na tym blockchainie, tak żeby zaznaczyć ślad naszym portfelem. Są tutaj takie fajne udogodnienia, gdzie możemy na przykład zrzucić 7 smart kontraktów praktycznie jednym kliknięciem, tylko później musimy to wszystko zaakceptować na naszym portfelu oczywiście po kolei. Jeden taki smart contract kosztuje nas 17 centów, więc jest to dość tanio. Jakiś bachur mi tu drze ryja za ścianą. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Więc wysyłamy GMK, GNK, tutaj deployujemy NFT,
Później mamy token, kontrakt, kolekcja i kolejne NFT. Po kolei zatwierdzamy każdą transakcję i już będziemy mieć 6 aktywności na naszym portfelu. Dobra, zostawię Wam do tego ZNS-a również link, ale o tym wszystkim mówiłem właśnie w tym głównym wideo o Inku, a ostatnio zrobiłem update. Tutaj jest jeszcze ten Ink Score, ale ten Ink Score zauważyłem, że nie działa zbyt dobrze. Trochę zakumulowałem środków tutaj na moim airdropowym portfelu, jednak ze względu na to, że to jest taka kampania depozytowa, to wydaje mi się, że trzeba by było tutaj wejść trochę większym kapitałem i również w farmie tego Inka na innym portfelu. Tutaj akurat przebrydżowałem jakieś ponad $1000, jednak ten Ink Score mi tego wszystkiego nie załapał. Także Ink Score raczej tak średnio. Więc mieliśmy dobre informacje od Krakena, teraz mamy trochę gorsze informacje od KuCoina, ponieważ zostali zbanowani po raz kolejny. Na początku zostali zbanowani w marcu 2024. Właściwie to tutaj dostali karę w USA na poziomie prawie $300 milionów. Później faktycznie zostali zbanowani w lutym 2026 w Austrii. Były tam jakieś problemy z AML-em, czyli z Anti-Money Laundering, a w marcu Dubaj zbanował KuCoin u siebie. Ja KuCoina, szczerze mówiąc, nigdy nie lubiłem i przestałem go już używać bardzo dawno temu. W szczegóły nie będę tutaj wchodził, ale opisałem całą tą akcję, porównując właśnie do giełdy Kraken na swoim Twitterze. No i tutaj mamy kolejnego bana w Dubaju, jeśli chodzi o MEX, jednak nie znalazłem żadnego potwierdzenia, jeśli chodzi o tą akcję, także bardzo możliwe, że to jest fake. Ale jeśli byliście kiedyś w Dubaju, to nie ma tam dostępnego MEX-a. Jeśli macie ściągniętą aplikację, to możecie jej używać, ale jeśli wejdziecie w Apple Store na przykład, to nie ma aplikacji MEX do ściągnięcia. Podobnie gdybyście chcieli się zalogować z waszego komputera, to musicie po prostu używać VPN-a. No ale Dubaj ostatnio nie radzi sobie zbyt dobrze i tutaj na przykład wyszła informacja, że token 2049, który miał się odbyć w kwietniu, został przełożony ze względu na to, co tam się dzieje. Latają te drony, latają rakiety, także ze względu bezpieczeństwa token 2049 został przeniesiony na kwiecień w 2027. Szczerze mówiąc, mi token w Dubaju za bardzo to się nie podobał. W Singapurze byłem 2 razy, w Dubaju raz. No i tam jest problem taki, że 70% tego całego wydarzenia jest właściwie na zewnątrz, a w Dubaju w kwietniu temperatury są dość wysokie, no i naprawdę można się tam mocno upocić. Także ja nie planowałem akurat tam się pojawić, za to bardzo możliwe, że pojadę znowu do Singapuru. Tutaj mamy informację od Circle, który testuje taką swoją apkę do Nano Payment. Ostatnio również testujemy Arc Testnet, który jest właśnie budowany przez Circle. To jest Layer 1 dla stablecoinów i tutaj właśnie robią coś podobnego. Wdrażają tutaj zero fees, można wysyłać naprawdę minimalne kwoty. Do tego mają tutaj AI agentów. Widziałem, że również Circle ostatnio mintuje bardzo duże ilości swoich stablecoinów, także powoli tutaj zaczynają być bardzo groźnym konkurentem dla Tethera. Trzymamy kciuki i zobaczymy, jak wyjdzie z tym Arkiem, czy nam coś sypną, czy nie, to jeszcze się okaże. Mamy tutaj również bardzo dobre informacje od Kazachstanu, który ze swoich rezerw, które są na poziomie prawie 70 miliardów dolarów, chce przeznaczyć 350 milionów na zakup bitcoina i innych cyfrowych asetów. Także witamy Kazachstan w teamie krypto, no i zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Również bardzo dobre newsy z Pakistanu, który w pełni uregulował bitcoina i krypto, więc Pakistańczycy mogą zakupować bitcoina za pośrednictwem banków. Również bardzo bullish. Za to za bardzo bullish nie jest na przykład BlackRock, który
nie pozwolił swoim inwestorom wypłacić swoich własnych pieniędzy, którymi zarządzają, a jest to konkretnie 26 miliardów dolarów. Konkretnie inwestorzy chcieli wypłacić 1,2 miliarda, co jest tam lekko powyżej 9%, jednak BlackRock powiedział nie, możecie wypłacić tylko 5%, czyli jakieś 620 milionów. Po czym zaczęli po prostu szukać pieniędzy, by spłacić tych inwestorów, ponieważ nie chcieli likwidować swoich inwestycji. Z tego względu chodzą tutaj plotki, że BlackRock jest niewypłacalny, ale oczywiście jest to jeden z największych asset managerów na świecie. Tutaj mamy ciekawe informacje od Aptosa, który integruje prywatność w swój własny łańcuch, więc ich nowy system będzie szyfrował salda, jak i również kwoty transakcji, przy czym nasz adres publiczny będzie cały czas jawny. Myślę, że to jest bardzo dobry ruch, no ale jeśli chodzi o cenę Aptosa, to jednak nie ma tam za bardzo fajerwerków. A z tego co pamiętam, to zebrali chyba jakieś 400 milionów, także mają naprawdę duży potencjał. Jednak to nie zawsze wiąże się z ceną tokena. Lecimy dalej. Tutaj mamy dobrą imbę, ponieważ dzisiaj gościu zrobił swapa na 50 milionów dolarów i dostał za to prawie 36 tysięcy. Chodzi konkretnie o zakup tokenów AAVE. No i niestety był tam bardzo duży poślizg na cenie, była bardzo mała płynność, jednak gościu operował tymi funduszami z telefonu i nie wiem, czy to po prostu przegapił, czy o co tam chodziło, ale kliknął buy, z tego względu otrzymał 36 tysięcy dolarów za swoje 50 baniek. W ogóle jaki to jest ewenement, żeby robić swapy na swoim telefonie na taką kwotę i podobno on na tym telefonie ma kolejne 500 milionów, które nie są kompletnie niczym zabezpieczone, no i tak sobie traduje po prostu, nie wiem, z iPhone'a, czy pewnie raczej ma iPhone'a, wydaje mi się. No ale widzicie, głupi błąd i 50 baniek zniknęło. A na koniec przypominam, że partnerem kanału jest zen.com. Jest to jeden z najlepszych procesorów płatności w Polsce. Błyskawiczne i bardzo tanie transfery wielowalutowe. Do tego mają kartę płatniczą, a jeśli chcielibyście skorzystać z karty Pro, to przy rejestracji wystarczy wpisać kod MichuZen i wtedy dostajecie 150 dni do testów za darmo. Ostatnio również miałem przyjemność porozmawiać z Kamilem z kanału Encyklopedia Kryptowalut. No i pamiętajcie, że zbliża się okres rozliczeniowy, więc musicie zostawić wasze raporty odnośnie kryptowalut w Urzędzie Skarbowym. A Kamil właśnie jest współtwórcą aplikacji Paycoin Tax. Jeśli chcielibyście ją przetestować, to również z moim kodem dostajecie minus 10% na każdy pakiet. Tradycyjnie wszystkie linki zostawiam w opisie. Tyle ode mnie, siemanko, pozdrówki, yo!